W Jerozolimie często słyszysz: po tych kamieniach stąpał Jezus. Tyle, że to nie są te kamienie. Tamte, sprzed 2000 lat, są głęboko pod ziemią. A Jerozolima z czasów Chrystusa wygląda zupełnie inaczej, niż pokazują ją przewodniki. W tym wielkanocnym odcinku pokażę Ci tamto miasto, takie, jakie naprawdę było, z pomocą ludzi, którzy Jerozolimę znają od podszewki. Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Czy to, co widzisz w Jerozolimie, ma coś wspólnego z miastem, po którym chodził Jezus? A co jeśli to, co słyszysz o wydarzeniach sprzed 2000 lat, to tylko legenda, która nie ma nic wspólnego z faktami? W specjalnym wielkanocnym odcinku podcastu Świat cofnijmy się do Jerozolimy sprzed 2000 lat. Zamiast turystycznych mitów i dewocji dostaniesz wiedzę opartą na badaniach historyków, archeologów i biblistów. Tych, którzy znają to miasto od podszewki, nie z książki, ale z własnego doświadczenia. Jest niedziela, 20 kwietnia 2025 roku, pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. O Jerozolimie z czasów Jezusa opowiadają w tym odcinku dwaj bibliści, dominikanie, ojciec Łukasz Popko i ojciec Paweł Trzopek. Obaj przez lata pracowali w Jerozolimie. Ojciec Łukasz Popko wciąż tam jest, a ojciec Paweł Trzopek pracuje teraz na papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie, gdzie jest dyrektorem biblioteki. Miasto w czasach Jezusa Chrystusa miało więcej niż 60 000 mieszkańców, więc jak na tamte czasy to było całkiem spore miasto. Miasto, w które bardzo dużo zainwestowano pieniędzy. To jest miasto, które inwestował oczywiście Herod Wielki, budując tą wspaniałą świątynię. Starał się wypromować siebie po pierwsze jako króla, a przy okazji swoją stolicę, więc było to miasto wzbudzające jakoś podziw i w pewnym sensie powiedziano jakoś nienormalne miasto. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że trzeba sobie wyobrazić, jak się spojrzy na plan miasta, że 1/5 tego miasta to jest teren świątyni. I to nam od razu mówi, co to za miasto. Gdzie był wieczernik? Najstarsze tradycje chrześcijańskie umieszczają wieczernik, czyli miejsce ostatniej wieczerzy i później zesłania Ducha Świętego, na wzgórzu Syjon, na zachodnim wzgórzu Jerozolimy. W czasach Jezusa była to dzielnica bogatych rezydencji. Bizantyjczycy w miejscu, które uważali za wieczernik, zbudowali kościół świętego Syjonu. Dzisiaj znajduje się tam opactwo benedyktynów. Nie wiemy, jak ta dzielnica mogła wtedy wyglądać, ponieważ nie da rady w tym momencie zrobić tam badań archeologicznych. Jest to bardzo gorący punkt, do którego roszczą sobie prawa i chrześcijanie, i Żydzi, i muzułmanie. Jeśli popatrzymy na historię opisaną w Ewangeliach, to kilkunastu ludzi, którzy nie byli bogaci, szukają sali do spotkania. Gdybyśmy przełożyli na dzisiejsze warunki, po prostu potrzebowaliby sporo pieniędzy. Albo kogoś zaufanego. I myślę, że ewangeliczne opowieści o tym, że Jezus wysyła swoich uczniów, żeby spotkali mężczyznę niosącego dzban wody i tak dalej, pokazują, że chodzi po prostu o spotkanie u kogoś znajomego w domu. Jest jeszcze inna lokalizacja wieczernika, mianowicie wieczernik Syryjczyków, należących do kościoła prawosławnego. Jest to miejsce wskazywane przez tradycję jako dom świętego Marka. Kim był Piłat? Poncjusz Piłat ma bardzo różne literackie życiorysy. Są kościoły wschodnie, w których Poncjusz Piłat jest święty. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, zwłaszcza w Ewangelii Świętego Jana, on ma taki dialog, pyta, co to jest prawda. Mamy wrażenie, że jest w nim jakieś ziarno poszukiwania, mimo tego, że ostatecznie umywa ręce. Więc mamy jakieś takie przebłyski światła nawet w jego historii. Natomiast Poncjusz Piłat historycznie to jednak, za przeproszeniem, był kawał drania. To znaczy, Rzym nie wysyłał do takich podbuntowanych prowincji wielkich miłośników ludzkości, których interesem byłaby promocja kultury i w ogóle pokoju, ekumenizmu. To na pewno nie. Poncjusz Piłat był człowiekiem, który potrafił zadbać przede wszystkim o interesy imperium, również w sposób krwawy. Ostatecznie został również deponowany ze swojego urzędu, również za nadużycia. Ale to wcale nie znaczy, że był dużo gorszy od tego, kto przyszedł po nim. Pewnie wszyscy żydowscy obywatele miasta, kapłani również, którzy mieli coś wspólnego z drogą krzyżową Jezusa, ze skazaniem go również na śmierć, chcieli to pewnie
dosłownie załatwić jak najszybciej, bo panowała taka przedświąteczna gorączka, jaką my też nie było znamy. To prawda. Dzieje się to wszystko w kontekście święta Paschy. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby jak najszybciej sprawę tę załatwić i niekoniecznie w sposób zgodny z wszystkimi przepisami prawa i być może właśnie bliskość święta trochę władzom umożliwiła to, żeby zastosować tak zwany przyspieszony tryb. Proces, który odbywa się nocą, proces, który nie odbywa się w miejscu publicznym. Sanhedryn spotyka się w pałacu arcykapłana. To też nie jest nic normalnego. Jeśli Jezus szedł drogą krzyżową, jak wiele osób zauważyło, że jest ktoś taki skazaniec? Myślę, że można sobie to wyobrazić trochę jak wielkie centrum handlowe w wigilijny poranek, kiedy jeszcze tłumy przybiegają po ostatniego karpika, na ostatnie jeszcze zakupy. No i gdzieś tam, prawda, ochrona prowadzi jakiegoś gościa. No zawsze ktoś tam rzuci okiem, ktoś się gdzieś tam przepycha, ktoś krzyczy. Tłumy na pewno były na ulicach. Czy zwracali uwagę na tego prowadzonego skazańca, czy 3 skazańców? Trudno powiedzieć. Pewnie ci, którzy byli najbliżej, to tak, ale inni myśleli pewnie już o wieczornym sederze paschalnym, o tym, żeby baranki ofiarować w świątyni. Tych dziur z punktu widzenia historii pewnie trochę jest, ale te puzzle jakoś się składają. Zdecydowanie się składają i pokazują nam historię ostatnich dni Jezusa, który wchodzi do miasta jako triumfator, nawiązując do izraelskiej ceremonii intronizacji nowego króla, kiedy wjeżdża do Jerozolimy na osiołku, a później ten sam tłum, który go witał, będzie żądał jego skazania na śmierć. I myślę, że oprócz takiego czysto historycznego spojrzenia na sekwencję wydarzeń, warto odkryć tutaj coś bardziej ogólnego, że to jest historia człowieka, ludzkości, ludzkiej społeczności w każdym czasie, że tak samo bezmyślnie jak ten tłum jerozolimski 2000 lat temu możemy i dzisiaj krzyczeć w jednym momencie niech żyje, a w drugim na śmierć z nim. Dominikanie Paweł Trzopek i Łukasz Popko opowiadają w tym odcinku podcastu Świat o Jerozolimie z czasów Chrystusa. A już za chwilę dowiesz się, czy wieczernik na pewno był tam, gdzie myślisz i skąd wiemy, że Jezusa ukrzyżowano w miejscu, gdzie dzisiaj stoi najważniejsza na świecie bazylika. Przypominam, że pod tym odcinkiem możesz zostawić swój komentarz oraz lajka i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. A teraz rozmowa z ojcem Pawłem Trzopkiem, nagrana kilka lat temu, kiedy dominikanin pracował jeszcze w Jerozolimie. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. To jest zawsze zaskoczenie dla pielgrzymów, których oprowadzam po Ziemi Świętej. Wchodzimy do wieczernika i nagle znajdujemy się w gotyckim wnętrzu z ostrołkowymi sklepieniami, w którym znajduje się dodatkowo mihrab, czyli nisza modlitewna, bo to miejsce było później używane jako meczet. Znajduje się to miejsce, ten budynek na Górze Syjon, na południe od dzisiejszych murów Starego Miasta Jerozolimskiego. Trudno nam powiedzieć, gdzie miała miejsce ostatnia wieczerza. Zazwyczaj te już najstarsze tradycje umiejscowiają ją właśnie na Górze Syjon, która w czasach Jezusa znajdowała się w obrębie murów miejskich. Była to dzielnica ludzi dość bogatych, zamożnych. Tam miała mieć miejsce ostatnia wieczerza, tam też uczniowie mieli czekać na zesłanie Ducha Świętego i oczywiście na skutek różnych wojen już w czasach bizantyjskich nie było nic z zabudowy, która była tam obecna w czasach Jezusa. Bizantyjczycy zbudowali tam potężny kościół, Hagia Sion, kościół świętego Syjonu. On z kolei został również zniszczony i kiedy krzyżowcy przyszli tutaj pod koniec XI w XII wieku, odbudowywali miejsca święte i wtedy też odbudowali, czy zbudowali na nowo na tym obszarze związanym tradycyjnie z miejscem wieczernika. Wieczernik taki, jaki dzisiaj widzimy, fundowany przez króla Neapolu. Tutaj taka ciekawostka, ze względu na różne kwestie sukcesji, tradycji. Dzisiaj można powiedzieć, że również król Hiszpanii ma prawa do wieczernika, jak również król Jordanii
jak również państwo żydowskie, które wysuwa swoje roszczenia, no i oczywiście Franciszkanie, więc jest to miejsce rzeczywiście wielu sporów, datujących się wiele wieków wstecz. Państwo Izrael wysuwa roszczenia choćby dlatego, że tam jest miejsce domniemanego grobu króla Dawida, czyli jednej z najważniejszych postaci dla historii Izraela. Tak, z tym, że jest to też taka ciekawostka, jest to bodaj jedyne miejsce święte, które Żydzi zapożyczyli z tradycji chrześcijańskiej. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale czytamy mowę świętego Piotra, który wspomina króla Dawida, zapowiadającego w psalmach zmartwychwstanie Mesjasza i mówi: wolno wam powiedzieć, bracia, że król Dawid umarł, a jego grób jest u nas aż po dziś dzień. Więc kiedy za czasów krzyżowców budowano wieczernik, zbudowano salę na górze, tak jak wspominają o tym Ewangelie i Dzieje Apostolskie, natomiast Żydzi umieścili pod spodem na parterze taki symboliczny grób króla Dawida, który dzisiaj jest odwiedzany, który jest synagogą, miejscem modlitwy wielu wyznawców judaizmu. I stąd punkt zapalny, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że nie do końca wiadomo, czy wieczernik ani czy grób Dawida jest tam, gdzie teraz się mówi, że jest, no to dochodzimy do takiej ciekawej sytuacji, że chrześcijanie i Żydzi spierają się o swoje święte miejsca, które chyba tymi świętymi miejscami nie są. Właśnie, co to znaczy miejsce święte? Czy to musi być tutaj ten centymetr kwadratowy powierzchni, czy raczej miejsce, które upamiętnia coś, co się tutaj wydarzyło? W kilku miejscach możemy mówić niemal z całkowitą pewnością, że to jest to miejsce. I tu chodzi mi o Golgotę, miejsce ukrzyżowania, chodzi mi o grób Jezusa, chodzi o Grotę Narodzenia. W przypadku tych miejsc z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, to jest to miejsce. Jeżeli chodzi o inne miejsca, czy w Galilei Góra Błogosławieństw, czy chociażby Wieczernik, możemy powiedzieć, to jest ten obszar. To gdzieś tutaj Jezus był, chodził nad tym jeziorem, chodził na pewno po tych ulicach, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to właśnie na tym centymetrze kwadratowym stała jego stopa. No bo jak się wyjedzie na Górę Oliwną i popatrzy się z Góry Oliwnej na centrum Jerozolimy, na Stare Miasto, no to o ile patrząc na Ogród Oliwny, patrząc na Bazylikę Bożego Grobu, czyli miejsce domniemanego ukrzyżowania Chrystusa, to wszystko gra rzeczywiście, ale ten wieczernik jest zupełnie z innej strony, czyli człowiek się zastanawia, jakim cudem Chrystus z uczniami w ciągu krótkiego czasu mogli z tego bardzo oddalonego wieczernika przejść do Ogrodu Oliwnego choćby. On nie jest aż tak bardzo oddalony, tym bardziej, że jak wspomniałem, w czasach Jezusa ta część miasta była w obrębie murów. Spacer to jest około 40 minut. Jerozolima, współczesne Stare Miasto, to jest obszar mniej więcej krakowskiego Starego Miasta, a w Krakowie wszędzie jest blisko, więc i w Jerozolimie jest wszędzie blisko, z tym, że tu jest bardziej wszystko pofałdowane i trzeba się trochę namęczyć, wspinając się w górę po schodach. Natomiast to nie są wielkie odległości i rzeczywiście może się wydawać z perspektywy Góry Oliwnej, że trzeba pokonywać nieskończoną drogę, by się przemieścić z Wieczernika, z Góry Syjon do Ogrodu Oliwnego, ale tak jak mówię, to jest 40 minut bardzo powolnego, spokojnego spaceru. A sam wieczernik, jeśli przyjmiemy, że to było gdzieś tam, to co to było za miejsce? Możemy tutaj się opierać na zapisach ewangelistów. Oni mówią, że uczniowie wysłani przez Jezusa, aby przygotować wieczerzę paschalną, mieli spotkać człowieka, który miał im wskazać dom, który według ówczesnej mody miał piętro i na tym piętrze znajdowała się duża, przygotowana sala gotowa na przyjęcie biesiadników. To wskazuje na to, że nie mógł to być dom ubogi. To dobrze odpowiada realiom tamtego czasu. Na grzbiecie Syjonu, tego wzgórza, które z jednej strony opada do Doliny Tyropeonu, z drugiej do Doliny Gehenny, były rezydencje najbogatszych jerozolimczyków tamtego czasu, rezydencje arcykapłanów, różnych nobilów jerozolimskich. Taka dzielnica willowa trochę. Dzielnica willowa, dobrze sytuowanych ludzi, przede wszystkim dlatego, że popołudniowa bryza, która tutaj codziennie wieje około 15, odświeżała powietrze w tych domach i dawała oddech, zwłaszcza w miesiącach letnich. Pewnie nie przez przypadek Jezus tam się zatrzymuje ze swoimi uczniami. Istnieje jeszcze druga tradycja wskazująca wieczernik w nieco innym miejscu, wewnątrz obecnych murów Starego Miasta, przy kościele syryjskim świętego Marka. Wiemy z Ewangelii świętego Marka, że właśnie w jego domu, w domu jego matki, miała mieć miejsce ostatnia wieczerza. Syryjczycy twierdzą, że właśnie ich kościół przy ulicy Świętego Marka się znajdujący jest miejscem tej ostatniej wieczerzy. Nie mamy żadnych możliwości
archeologicznych zweryfikowania ani jednej, ani drugiej lokalizacji. Bazylika Bożego Grobu, czyli to miejsce, gdzie miała skończyć się droga krzyżowa i tam miano ukrzyżować Chrystusa i tuż obok pochować go w grobie, to jest miejsce, które już w dużo bardziej prawdopodobny sposób jest tym właśnie miejscem. Zdecydowanie. Gdyby mnie ktoś pytał o procenty, powiedziałbym 99,9% na rzecz autentyczności tego miejsca. Myślę, że warto tu się odwołać do takiej praktyki rzymskiej. Rzymianie 2 razy burzyli ważne miejsca w Jerozolimie. Po raz pierwszy zburzyli świątynię po I wojnie żydowskiej w roku 70 po Chrystusie. Po raz drugi, kiedy już się, mówiąc kolokwialnie, nieźle wkurzyli, po kolejnym powstaniu żydowskim, po roku 135, postanowili zrównać całe miasto z ziemią i postawić na tym miejscu, jak tego chce Eusebiusz Cezarei, historyk Kościoła z IV wieku, postanowili postawić na miejscu żydowskiej świątynię Jowisza Kapitolińskiego. Natomiast w środku miasta, w miejscu dawnego kamieniołomu, w zupełnie nieoczekiwanym miejscu postanowili zbudować świątynię Afrodyty. I według tej rzymskiej praktyki oni budowali swoje świątynie w miejscach świętych podbitych krain czy narodów, żeby pokazać, kto tu tak naprawdę wygrał, także w tym wymiarze teologicznym. I o ile budowa rzymskiej świątyni na miejscu świątyni żydowskiej znajduje swoje naturalne uzasadnienie, o tyle wielka, potężna świątynia Afrodyty w środku miasta, ni stąd, ni zowąd, zakładałaby, że istniało tam jakieś inne miejsce święte. Możemy przypuszczać, że ta świątynia powstaje po to, żeby zabronić jakiegoś kultu, który tam miał miejsce wokół pustego grobu Jezusa. Taka ciekawostka, mamy relacje naocznych świadków odkrycia grobu Jezusa. Wszyscy byli dość sceptyczni w momencie odkrywania tego grobu około roku 330, kiedy cesarzowa Helena, matka Konstantyna, chciała odnaleźć miejsca święte. Wszyscy byli dość sceptyczni, bo koszty rozbiórki wielkiej kamiennej świątyni były kolosalne, a wcale nie było pewne, że cokolwiek się tam znajdzie, a jeśli się znajdzie, to czy będzie można zweryfikować to miejsce. I to, co mówią nam naoczni świadkowie, to, że nawet biskup Jerozolimy ówczesny był przeciwny szukaniu grobu Jezusa, przeciwny rozbieraniu póki co tej świątyni pogańskiej. Natomiast cesarzowa Helena zmusiła ich do tych poszukiwań i jak pisze jeden z naocznych świadków, Sokrates Scholastyk, ku zdziwieniu wszystkich ukazał się grób Pana. Więc musiało być tam coś, co w jednoznaczny sposób pozwoliło im zidentyfikować to miejsce. Z czego wynika w takim razie to, że jest tyle sporów o to, czy wieczernik był tu czy tam, czy Bazylika Bożego Grobu to jest na 100%, czy tylko na 90% to miejsce? Po pierwsze, te spory i trudności wynikają z braku historycznej pewności. Wiele z tych miejsc nigdy nie było badanych przez archeologów, więc nie możemy z całą pewnością stwierdzić ich autentyczności, a nawet gdyby były badane przez archeologów, to nie wiadomo, czy archeologowie by coś znaleźli. Raczej trudno przypuszczać, że Jezus czy apostołowie zostawiali po sobie wyryte na ścianach napisy typu tu byłem Jezus Chrystus. No też burzliwa historia tego miasta, kolejne wyburzenia, budowy, następne wyburzenia, następne budowy raczej nie oszczędzały tych najważniejszych miejsc. Dlatego też nawet gdybyśmy mieli jakieś świadectwa archeologiczne, trudno byłoby z całą pewnością określać miejsca związane z konkretnymi wydarzeniami z historii Jezusa czy z historii biblijnych. Druga rzecz to jest kwestia bardziej polityczna. Ten, kto ma jakieś miejsce, ma do niego prawa. To nie jest tylko kwestia tutaj w tym miejscu, w tym kraju, to nie jest tylko kwestia jakiejś tam, powiedzmy, pewności religijnej czy świętości miejsca. To się wiąże z posiadaniem. Kiedy spojrzymy chociażby na sytuację współcześnie w Bazylice Bożego Grobu, która jest podzielona między 4 wyznania chrześcijańskie, każdy z nich ma swój kawałek i każde z nich dba, żeby nic mu nie uszczknięto, żeby zachować status quo, żeby nic się nie zdarzyło bez wiedzy innych. Każdy pilnuje tego, co jest jego. I myślę, że gdzieś tam, już mówiąc takim językiem bardziej kaznodziejskim, gdzieś jest tam duma ludzka, czy pycha ludzka. Zamiast upokorzyć się wspólnie wobec tajemnicy, która działa się w danym miejscu, my współcześnie, chrześcijanie różnych wyznań, czy też wyznawcy jednego Boga, bo czasami te konflikty i niejasności dotykają zarówno chrześcijan, jak i Żydów i muzułmanów. Wolimy pokazać coś, co jest nasze, co do nas należy i co potwierdza nasze
prawo do tych miejsc. I stąd też dochodzi do tych absurdalnych sytuacji, jak na przykład okładanie się kijami przez różnego rodzaju duchownych, na przykład wewnątrz bazyliki. Tak jest. Ostatnio dość spektakularne zdarzenie miało miejsce w Bazylice Narodzenia w Betlejem. Mnisi greccy i klerycy ormiańscy tłukli się miotłami wewnątrz bazyliki. Zresztą na YouTubie można znaleźć filmy robione podczas tego bardzo spektakularnego wydarzenia. Dominikanin ojciec Paweł Trzopek, a wcześniej także ojciec Łukasz Popko opowiadali o Jerozolimie z czasów Chrystusa, tej prawdziwej, a nie tej z miejskich legend. Nowe odcinki podcastu Świat możesz znaleźć w każdy czwartek i w każdą niedzielę na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Jesteśmy także na Instagramie, na Threads czy na Facebooku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Subskrybuj nas, jeśli jeszcze tego nie robisz, i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.